Jak zrobić kolor pastelowy i kolor vintage. Potrzebujemy farby białej, szarej oraz brązowej. Najlepiej, gdy jest to zimny brąz, czyli bardziej szary niż rudy. Na start coś łatwego i oczywistego, czyli ciemny niebieski. Mam nadzieję, że zarówno ja, jak i Wy, myśląc o ciemnym niebieskim, macie na myśli dokładnie taki kolor. Na początek biały oraz szary. Tak wygląda kolor wyjściowy, a teraz już lecimy z mieszaniem. Gdy dodam kolor biały, uzyskam niebieski pastelowy. Jaśniejszy bądź ciemniejszy, zależnie ile białego dodam do niebieskiego. Świetnie się sprawdza na dziecięcych pracach, a ja go nazywam niebieskim majtkowym. No i takiego zestawu nie użyłam nigdy. Zawsze dodaję odrobinę szarego i to już się powoli staje moją kolorystyką. Można kombinować więcej białego, więcej szarego, ale już powoli wchodzimy w klimat vintage. Dodajmy do tej mieszanki krople brązu. W kamerze zmiana kolorów z odrobiną brązu nie jest jakaś spektakularna, ale na żywo naprawdę fajnie to widać. Kolor niebieski czy błękitny to kolor zimny, a dzięki brązowi zyskuje taką nutkę ciepła. A tu porównanie koloru wyjściowego i odcienia vintage. Przechodzimy do czerwonego i tutaj naprawdę zaczynają się schody. Czerwony to kolor podstawowy, ale producenci farb lubią je namieszać. Nazwy są dziwne, kolory piękne, ale z podstawowym czerwonym nie mają nic wspólnego. Wzięłam na tapetę kolor, który dla nas wszystkich jest taki sam, czyli magenta. Czerwono-różowy trochę dziwny, ale każdy z nas ma go jako jeden z 4 kolorów w drukarce. Jeżeli Wy także weźmiecie do prób magentę, to wszystkie kolorystyczne przejścia powinny być takie jak u mnie. Dodając trochę białego, uzyskamy przepiękny klasyczny róż. Magenta jest mieszaniną czerwonego i niebieskiego, więc gdy zaczynam dodawać szarego spod spodu, zaczyna wychodzić delikatny fiolet. No i dodaję kropelkę brązu i znowu mój różowy staje się różowym, tym razem różem vintage. I dokładnie ten odcień różu bardzo lubię, dlatego Wam go tutaj pokazałam. I jeszcze małe porównanie koloru wyjściowego oraz tego, co nam wyszło po dodaniu szarego, białego i brązowego. Wrócę jeszcze raz do moich czerwonych farb, żeby Wam pokazać, jak różne kolory wyjdą, gdy dodamy tylko biały. W filmie próby robiłam na niebieskim i czerwonym, ale do każdego koloru możecie dodać biały, szary, a potem ewentualnie brązowy i wyjdzie Wam bardzo fajny kolor vintage. Zamiast szarego można dodać odrobinę czarnego. Zamiast brązu musztardowy albo żółty. Ale zanim farbę namieszacie, warto sprawdzić, jaki efekt na końcu daje. Wyszło tak, ale farba jeszcze jest mokra, więc poczekajmy aż wyschnie i już do Was wracam. Po prostu magia, wszystko mamy suche i niebieskie prezentują się tak. Kolor podstawowy i dodatek białego. Potem leciał dodatek szarego oraz brązowego. A u góry i na dole to jest ten sam kolor. Niestety trzeba pamiętać, że kolor to jedno, ale kolor w towarzystwie innego koloru to czasami zupełnie coś innego. Różowe zrobione na podstawie magenty. Magenta sobie wyschła i już nie jest taka zła, stała się mniej jaskrawa i całkiem przyjemna. Pastelowy róż będzie jeszcze bardziej pastelowy, gdy dodacie do niego więcej białego. A pozostałe to już wariacja na temat. A jak to się ma do pozostałych czerwonych farb, które wyglądały na w miarę normalnie czerwone? A prawidłowa odpowiedź jest taka, jeżeli tylko pasują do Waszej pracy, to są świetne. Jasna sprawa, że kupienie odpowiedniej farby jest strzałem w dziesiątkę, ale namieszanie własnego koloru daje dużo więcej satysfakcji. A ja dziękuję, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.